Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w studio ze mną Marta Kobecka, złota i srebrna medalistka Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym, złota medalistka Pucharu Świata również w pięcioboju i złota i brązowa medalistka akademickich Mistrzostw Świata też w pięcioboju. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo. Marto, pięciobój nowoczesny, czyli co takiego? To jest dyscyplina olimpijska, więc mało znana, aczkolwiek szkoda, ponieważ mamy już sukcesy od czasów już takich jeszcze naszych rodziców, więc bardzo piękna dyscyplina, mało znana, ale mam nadzieję, że będzie coraz bardziej. I co, składa się z 5 dyscyplin, jak sama nazwa wskazuje, różnych. Niektórzy to mylą troszkę z triatlonem, inni z wielobojem lekkoatletycznym, a jest to jeszcze zupełnie inny wielobój, w którym mamy pływanie, bieganie, strzelanie, szermierkę i jazdę konną. Bardzo wszechstronny sport. To prawda. A czy przeważnie jest coś takiego, że skoro pięciobój jest to tych 5 dyscyplin, to od czegoś się najpierw zaczyna? Tak jak my na przykład się kiedyś spotkaliśmy w klubie sportowym, pływaliśmy razem. Tak, dokładnie. I chyba od tego się zaczęło, tak? Tak, większość pięcioboistów rzeczywiście zaczyna od pływania, bo jest to też taki sport, który warto od małego być w tej wodzie i te czucie wody łapać. Czasami zdarza się, że z lekkiej atletyki dzieciaki przechodzą do pięcioboju, ale wtedy muszą nadrobić te pływanie i to troszeczkę widać, że kto przyszedł z pływania, a kto przyszedł z lekkiej. Jasne. A czy styl się jakoś wtedy różni, jeśli chodzi o pływanie na zawodach takich stricte pływackich, a na zawodach pięcioboju? Tak jak na przykład pływanie, nie wiem, na Mistrzostwach Polski na wodzie zamkniętej, nazwijmy to, na pływalniach, a na przykład płynięcie na triatlonie, gdzie jest otwarta woda i inny jest troszkę ten styl. My pływamy 200 metrów stylem dowolnym na pływalni. Zwykle jest to 50-metrowy basen, czasami zdarza się 25, więc jest to podobne do pływackich standardów, które znamy. A tam jest tylko to, tak? To jest jedna tylko dyscyplina i tam, znaczy w sensie jedna tylko kategoria, 200 metrów i to wszystko? I to jest koniec eventu pływackiego, to jest 200 koniec metrów, eventu. Tylko że trzeba to powtórzyć parę razy, bo mamy eliminacje, półfinały, finały, więc no jasna sprawa. 200 troszkę się nazbiera. Ale to wtedy jest tak, że jak jest pływanie, to jest tylko pływanie, czy na przykład są eliminacje, że jest pływanie, szermierka, jazda konna, bieganie i tak dalej? I później dopiero jak przechodzisz dalej, to od nowa jest to samo po kolei? Niestety od nowa. Niestety od nowa. Tak, także. I jest to rozbite jakoś na dni, czy to jest wszystko jednego dnia? Całe zawody, takie rangi mistrzowskiej trwają około tygodnia i wtedy rzeczywiście pierwszego dnia mamy cały pięciobój oprócz jazdy konnej. W zasadzie te eliminacje trochę są dla tej jazdy konnej, żeby, bo organizator nie dałby rady aż zapewnić, nie wiem, na przykład jak jest nas 100, to nie mógłby aż 50 koni tutaj dla nas załatwić. Więc po to są te finały, żeby już tylko w finałach się jedzie tą jazdę konną. Więc wcześniej się robi tylko czwórbój bez jazdy konnej. No i rzeczywiście pierwszego dnia mamy cały czwórbój. Potem następnego dnia już mamy kolejny turniej szermierczy, potem trzeciego dnia mamy znowu cały czwórbój i no takie 4 dni mocne wychodzą z startów, jak się wszystkie udadzą i się trafi do finału. Okej, no bo teraz mówisz, że tam 100 na przykład, tak? Jest uczestników, a wcześniej jak zaczynałaś, jak powiedzmy nie były to takiej wysokiej rangi zawody, tylko no porównując na przykład jak dzieci pływanie zaczynają, że początkowo jest ze 400 osób zgłoszonych na zawody i dopiero wraz z tą specjalizacją jest coraz mniej i w końcu już jeżdżą tylko ci, co się kwalifikują. No rzeczywiście w tym takim sporcie dla dzieciaków, tak jak przeszłam z pływania, to na pewno było mniej dzieci, to nie było 400, ale tak pod 100 myślę, że się znajdywało, bo dzieciaki zaczynają od dwuboju, czyli od pływania i biegania. I jakby w tym startują, są normalne mistrzostwa Polski. Potem w takim wieku gimnazjalnym dochodzi strzelanie, jest trójbój, więc dzieciaki uczą się strzelać i tam już jest kadra narodowa i się zaczyna jeździć na takie juniorskie mistrzostwa Europy. Jasne. A strzela się, rozumiem, że z jakiegoś laseru, tak? Strzela się, tak. Strzela się Teraz mamy, co chwilę jakieś nowe zmiany nam wprowadzają, no, nowoczesne to starają się unowocześniać. I strzeliśmy z normalnej broni pneumatycznej śrutowej, ale od pewnego już czasu mamy broń laserową
specjalnie dedykowaną do naszego pięcioboju. Głównym celem jest, żeby przybliżyć widownię bliżej strzelnicy, bo nie trzeba wtedy tych wszystkich bezpieczeństwa, zasad zachowywać. Ale dla zawodników myślę też to jest wygodne, bo rozstawiam sobie w domu strzelnicę i się nie martwię, że ustrzelę jakiegoś domownika. A jaka musi być odległość między tobą a celem? 10 metrów. 10 metrów, dokładnie. Okej, czyli w salonie trzeba rozłożyć. Tak, muszę otworzyć drzwi z salonu do kuchni i wtedy przez kuchni strzelam do salonu i mam 10 metrów. Jasne, i to jest taka tarcza z czujnikiem, rozumiem? Tak, to jest tarcza, która jest czuła na wiązkę laserową i odpowiednio jak się trafi w cel, to się zapala lampka. Okej, jak się trafi w cel, ogólnie w całą tarczę? Jak się trafi w czarne kółeczko, czyli od 10 do 7 punktów. Jasne. U nas punkty się nie liczą, kiedyś rzeczywiście było dokładne strzelanie, ale teraz już wystarczy trafić w czarne kółko i jest sprawa załatwiona. A jak się w ogóle taki pięciobój trenuje, Marto? To znaczy... Ciekawie. No to na pewno, ale jak to jest w ogóle... Chodzi o logistykę pewnie. Tak, jak twój dzień w ogóle wygląda? No jako, że to jest dosyć dużo jednak dyscyplin i dosyć są różnorodne, w sensie mało się uzupełniają, a raczej się wykluczają czasem. Chyba różnych miejsc wymagają, tu pływania, tu bieżnia. Wymagają różnych miejsc treningowych, wymagają różnych trenerów, więc robi się tego całkiem sporo. Zwykle mam tak 3 treningi dziennie. W niedzielę staram się mieć wolną, no ale mimo wszystko to tak wychodzi 18-19 treningów w tygodniu. Jest dużo jeżdżenia samochodem po obiektach. Staram się oczywiście wszystko jak najbliżej i albo po drodze, chociaż żeby było, ale no na pewno też jako, że do szermierki potrzebuję towarzystwa, bo bieganie, pływanie to w miarę sobie mogę załatwić sama, jak się nie uda spotkać z trenerem czy z jakąś grupą. Natomiast do szermierki potrzebuję tutaj drugiego po drugiej stronie planszy i wtedy jeszcze rozumiem, że jest taki ktoś. Tak, jeszcze po klubach szermierczych. Czyli to nie jest zawsze ten sam sparring partner? Są zmiany? Nie, staramy się zmieniać i to jest dla nas jeszcze szczególnie ważne, ponieważ w pięcioboju walczy się do jednego trafienia każdy z każdym, czyli tych walk jest bardzo dużo, ale też są bardzo różne, bo jeśli w takim finale mam 36 zawodniczek, to muszę 35 walk stoczyć i każda zawodniczka jest inna, mała, wysoka, wolna, szybka, więc też fajnie w ten arsenał mieć bogaty i testować z różnymi zawodnikami, dlatego też należę do AWF Warszawa, jeśli chodzi o szermierkę i walczę tam z dziewczynami, ale też jeżdżę po innych takich otwartych klubach, gdzie robią takie otwarte turnieje, żeby nabierać doświadczenia, no bo im więcej dla mnie różnych przeciwników, tym lepiej. Czyli tutaj nie ma takiego problemu z przynależnością klubową, że jak przynależysz do tego, to trener tak średnio mu się podoba, jak jedziesz gdzie indziej. Wiesz, różnie to bywa. Rozumiem. Pewnie, że trzeba, ale myślę, że takie środowisko już wyczynowe, sportowe, to jest tak zawsze otwarte. Wiadomo, że chcemy sobie jakoś tam pomagać nawzajem. Ja też jestem jakimś sparring partnerem dla nich, no jasne. Więc to jakoś tak razem sobie pomagamy. A jak to jest, Marto, w ogóle, kto to wszystko tak spina w całość, te wszystkie sporty? Jest jakiś jeden taki trener głównodowodzący, co mówi, że nie wiem, jazdy konnej 2 jednostki treningowe w tygodniu, pływania 3. To jest jakoś tak z góry narzucone, czy to w zależności od tego, co ci najgorzej idzie, to temu się najwięcej czasu poświęca? To na pewno, że trzeba szukać jakby swoich pięt achillesowych i tam się podciągać najbardziej i też kalkulować, co się najbardziej opłaca, bo nasze dyscypliny są różne punktowane i myślę, że znacznie bardziej trzeba się skupiać mimo wszystko, czy jest się gorszym, czy lepszym cały czas na bieganiu i szermierce. To są takie 2 dyscypliny, które muszą być naprawdę dobre, są na wysokim poziomie, żeby móc tam powojować na świecie. Aczkolwiek wiadomo, jak ktoś ma gdzieś braki, to więcej się skupia. Ja też jakoś tak manipuluję tym. Teraz takim moim głównym celem jest podciągnięcie biegania, ale za to właśnie te pływanie, jako że jest całkiem na dobrym poziomie, czy jazda konna, no to mogę sobie pozwolić na przykład na mniej jazd konnych, ponieważ to wchodzi w nogi mocno, takie siedzenie na koniu i tą energię zostawiam sobie na treningi biegowe. Tylko oczywiście nie można przeholować, żeby tutaj zapomnieć, jak się jeździ konno, także to wszystko musi mieć jakiś balans. Czuwam na tym ale oczywiście moja głowa by tego wszystkiego tak nie ogarnęła, więc radzę się różnych ludzi mądrzejszych ode mnie i mam trenera
koordynatora, który jest również moim trenerem od biegania. I tak jak mam jakieś wątpliwości, i to się zawsze doradzę i zawsze mnie tam wprowadzi jakieś korekty w plan. Jako że też dużo czynników jest takich zewnętrznych, jak właśnie szermierka, którą muszę dopasować do innych klubów, to też trenerowi trudno by było samemu ułożyć to wszystko. Ja to tam muszę poukładać, gdzie mogę co zrobić i potem jasne, jakoś to tam ustalamy. Więc logistyki jest sporo, takiego planowania. A co w przypadku jakiejś nieobecności dłuższej, typu choroba, odpukać, czy jakaś kontuzja? Jest wtedy jakaś alternatywa? Coś to można jest z tym aktualne zrobić? pytanie. Rozumiem. To przepraszam, nie wiedziałem. Ale już jestem po tej lepszej stronie. Rozumiem, na prostą Więc wychodzimy. już jest tak, Okej. teraz mogę o tym rozmawiać. Nie, wcześniej też. Wiadomo, kontuzje się zdarzają. Miałam kontuzję taką poważną, w zasadzie jedna przeszła w drugą, więc zrobił się prawie rok kontuzji. I zaletą pięcioboju jest to, że zawsze można coś wykombinować, bo jest tyle dyscyplin, że zawsze tak, tylko coś tam tyle można dyscyplin, ale porobić. chyba wszystkie, znaczy nie wiem czego dotyczyła kontuzja, ale no na przykład jakikolwiek uraz nogi, Tak, no to niestety właśnie eliminuje była dość noga. sporo rzeczy. I wyeliminowało mi niestety, to była noga, to była stopa, Achilles potem rozciągnął, więc rzeczywiście wykluczyła mnie to z najważniejszej dyscypliny, czyli z biegania i z szermierki. To był problem spory. Najważniejszej, Bo najbardziej liczonej? Tak, najbardziej liczonej i nad tym najbardziej chciałam pracować. Jasne. Także tutaj troszeczkę, ale zawsze można to jakoś manipulować, ponieważ więcej na pewno pływałam w tym okresie kontuzji. Dużo pływałam, więc ta wydolność mi nie spadła. No i bardzo dużo chodziłam na siłownię, gdzie troszeczkę uratował mnie rower stacjonarny, na którym kręciłam, jak już w miarę ta noga nie była do biegania, ale już do ruszania. Więc jakoś się tam starałam kombinować. I też kontuzja, uznałam, że jest to też jakiś taki moment, żeby poszukać takich braków, na które nie ma czasu jakieś się w takim ciągłym treningu, czyli po pierwsze zastanawiam się, dlaczego ta kontuzja się pojawiła, bo oczywiście przeciążeniowa to była kontuzja, ale na pewno można coś poprawić, żeby tych przeciążeń już nie było, więc też tak się skupiałam na takiej ogólnym rozwoju, mobilizacja, rozciąganie, więc te inne braki podciągane. Czyli we wszystkim można znaleźć dobre strony, Oczywiście. Nawet myślę, że po tej pierwszej kontuzji, bo to było tak pół roku kontuzji, wróciłam na miesiąc, ale niestety poszło dalej i znowu pół roku przerwy, to bardzo, bardzo szybko wróciłam do formy. Że rzeczywiście można było jakoś ten organizm oszukiwać, że on tak nie odczuł tego braku normalnego treningu. A z drugiej strony taką szermierkę też można robić z manekinem, nie trzeba tam biegać po planszy, a można też ćwiczyć powiedzmy statycznie troszkę tą szermierkę. Okej. A jak to jest jeszcze w tym pięcioboju, jeśli chodzi o jakiegokolwiek typu takie rzeczy niepożądane w danej kategorii, w danej dyscyplinie, typu na przykład jakaś dyskwalifikacja? Nie wiem, jest start na te 200 metrów, no i co? Robisz dyskwalifikację i co? I koniec. Koniec. Koniec zawodów. No tak. U nas rzeczywiście. Pomimo, że pozostałe mogłyby być świetne. Tak. No niestety tak to jest. Czasami też na pływaniu zdarza Nie ma się. drugiej szansy. Nie ma drugiej szansy, aczkolwiek bo prawdę mówiąc też już trochę wypadłam z obiegu przez ten rok, a naprawdę było dużo w tym roku zmian. W ogóle format zawodów się zmienił, ale było tak, że false start był karany punktami karnymi. Sporymi, ale... To chyba lepsza. Oczywiście, że tak. Lepsze oczywiście, bo rozwiązanie. tak nie kończyło się już zupełnie tych zawodów, tylko... A jaka jest kolejność w ogóle, Marto, tego pięcioboju? Tak, teraz to też jest dosyć świeża sprawa, ponieważ kiedyś zawody odbywały się jednego dnia, ale jakby od 8 rano do 8 wieczór. To jakoś był ciężki dzień, ale to było jakoś tam rozłożone w czasie, a teraz tą rundę finałową już nam skrócili w zasadzie do 2 godzin. Więc zrobił się z tego naprawdę niezły cyrk i latamy tam troszeczkę jak małpy po tym stadionie z jednej dyscypliny na drugą. Także dużo się pozmieniało. Teraz to wygląda tak, że no może przedstawię już ten finał, bo w zasadzie już taki kibic, jeśli nie jest na miejscu, to widzi tylko finał, bo finał jest transmitowany.
Więc trochę też dlatego zrobili tą zmianę, żeby móc puścić transmisję 2 godziny, a nie, że widz będzie się męczył cały dzień i musiał oglądać tą telewizję i śledzić wyniki. Także jakaś to na pewno zmiana, jeśli chodzi o komfort. Tak chyba lepiej niż widzowie kolarstwa, że czeka 4 godziny, jak ktoś przejedzie Dokładnie, z ułamek mignie sekundy. Tak. i to wszystko. Ale kolarstwo ma bardzo dużo fanów, więc czasem ta widowiskowość jest ważna, ale można, jak widać, nie trzeba mieć jak w piłce nożnej na stadionie. No ale my przyjęliśmy taką formę teraz i finał wygląda tak, że zaczynamy od jazdy konnej. Po jeździe konnej mamy pływanie. Teraz nawet zrobili tak, że na tych najważniejszych zawodach basen rozstawiają na stadionie. O, Że to jest ciekawe, jeszcze na takim rozkładanym nie pływałam. Zwykle mało kto ma możliwość, prawdę mówiąc, takie coś zorganizować, bo jest to bardzo a to tylko kosztowne. na tych największych imprezach? Tak, to Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy to już tej rangi. Więc potem płyniemy te 200 metrów, potem mamy taką rundę bonusową szermierki. Jakby jesteśmy już po turnieju szermierczym, który jest dzień wcześniej i już z tego są tam naliczane punkty i ta szermierka już tam jest tylko w takiej formie demo, jak my to mówimy. Jasne. A na sam koniec jest laser run, bo tego nie powiedziałam, że my biegamy i strzelamy jednocześnie, troszkę jak biatloniści. Okej, tylko chyba na stojąco. Na stojąco i nie biegamy z pistoletami. Nasze pistolety są na stanowiskach, każdy ma swoje stanowisko. I z pozycji stojącej. Okej. I ten sam pistolet, z którego normalnie strzelasz na co dzień, możesz wziąć do domu i tam sobie z nim To mam swój ćwiczyć. pistolet, no bo to każdy ma swoje przyrządy tam dopracowane, więc na pewno każdy musi mieć swój osobisty sprzęt, żeby A jak to jest, Marto, w ogóle z finansowaniem tego wszystkiego? Bo to chyba nie są tanie imprezy, No co? nie są, przez to, że jest tyle tych dyscyplin, każda jest inna, do każdej potrzeba sprzętu. Dodatkowo dochodzą takie rzeczy jak fizjoterapeuta, trener, w ogóle jedzenie. Normalny człowiek zje 2,5 i mu wystarcza, ja niestety muszę znacznie więcej jeść. No jasne. Muszę jeść za 2. Do tego jakaś suplementacja, więc tych kosztów robi się sporo. Finansowanie niestety jest słabe w zasadzie, myślę, jak większość niestety naszych dyscyplin w Polsce. No są te w lepszym worku i gorszym. My jesteśmy w tym gorszym. Więc, ale mam stypendium. Teraz w zasadzie co roku dostawałam stypendium od miasta. Teraz wspiera mnie klub. Przez to, że miałam kontuzję, to troszeczkę wypadłam z obiegu, więc już do tych stypendialnych funduszy się nie łapałam. I też jak są sukcesy, to na tej randze już międzynarodowej, to wtedy są ministerialne stypendia. Nie są to szalone kwoty, ale powiedzmy za te srebro Mistrzostw Europy co miesiąc jakieś tam 800 zł wpadało. Zawsze to jakoś tam zasilało, ale no jest trudno. Niektórzy sportowcy ratują się wojskiem. Można pójść do drużyny sportowej wojskowej i wtedy to jest duże wsparcie. Ja w wojsku nie jestem, ale nie mówię nie. Na pewno by mi to pomogło. Jasne, jasne. Czyli ciężka sprawa ogólnie. Ciężka sprawa, no ale Bo jak rozumiem, ma... że na pracę nie ma czasu. To jest twoja praca, pełnoetatowa praca. To jest praca pełnoetatowa. W zasadzie jak tak policzę i ile spędziłam czasu na treningach jednego dnia, to czasem wychodzi normalna dniówka, jakbym poszła do pracy. Więc no, jest to taka niestety dyscyplina, że ciężko robić coś poza tym. A czemu w ogóle ten pięciobój? Trochę przypadek. W zasadzie ani w mojej rodzinie, w ogóle w rodzinie nie miałam wyczynowych sportowców. Chyba zaczęło się od tego pływania i biegania. Bieganie skradło moje serducho, jak byłam dzieckiem, ale nie chciałam poruszać pływania i chyba w ten sposób trafiłam do tego dwuboju. I później już poszło. I później już kolejne. Tak poszło, tak, już tak trafiłam do kadry, więc się zaczęły jakieś kolejne sukcesy, które mnie tak przytrzymały przy tej dyscyplinie. A jak to jest, jeśli chodzi o ten pięciobój w takim ogólnym ujęciu? Kiedy możemy powiedzieć, że sezon się zaczął, a sezon się skończył? To jest całoroczny? Nie, to jest dyscyplina letnia. Są zawody halowe w zimę, ale jako że w
wtedy trudno jest zorganizować bieganie. To bieganie jest po hali, ale to nie może być na takiej hali 200-metrowej, znaczy czasami się odbywa, ale to wtedy jest dużo tych kółek. No warunki są, krótko mówiąc, trudne, żeby tak rozegrać to jak takie poważne zawody i też w zimę nie da się tego zrobić na stadionie, właśnie w tej formule skróconej. Więc na pewno lato. Już pierwsze Puchary Świata zaczynają się w marcu. Myślę, że takie kumulacja, taka najważniejszy moment to jest tak lipiec, sierpień, we wrześniu. Czyli byleby śniegu nie było. Dokładnie, czyli takie wiosna, lato, wczesna jesień. A skoro w trakcie dnia jest tak wiele zajęć związanych ze sportem, to czy można znaleźć czas na coś jeszcze? Oczywiście. W zasadzie jeszcze teraz to już jestem po studiach, także tego czasu na trenowanie właśnie To do mam tego więcej. zaraz przejdziemy, ale na razie... Ale tak, no tak i wtedy dawałam radę studiować i trenować. Oczywiście jak teraz patrzę, jak wtedy trenowałam, no teraz na pewno trenuję mocniej i więcej godzin poświęcam na treningi, ale da się. Wiadomo, że tego czasu jest mniej, ale myślę, że przez taką logistykę i już przyzwyczajenie do tego, że wszystko trzeba tak planować, to zawsze można też wykombinować. A to jest takie trochę życie na walizkach? Jest. Są co chwilę jakieś zgrupowania, wyjazdy, czy raczej jedno, dwa w ciągu roku i tyle? Dużo. To też trochę zależy od trenera kadry. Są różni trenerzy, no one się tak bardzo nie zmieniają i był taki moment, że w zasadzie cały czas byliśmy na zgrupowaniach. Jak pamiętam jeszcze przed pandemią, jak szykowaliśmy się do kwalifikacji do Tokio, to w zasadzie ktoś policzył, że prawie 300 dni w roku wyszło nam poza domem. Że to były w zasadzie cały czas zgrupowania, dużo bardzo siedzimy w To spale. może stąd to finansowanie takie liche. Zakładają, że was i tak nie ma, to po co wam te pieniądze? Dokładnie, gdzieś siedzą tylko, no ale także dużo, bo rzeczywiście takie zgrupowania ratują zawodnika, ponieważ jak siedzimy w spale, to no mi sporo to ułatwia, ponieważ wtedy mam naprawdę wszystko w jednym miejscu. No jasne. I moim zadaniem jest tylko trenować. W sumie też nie muszę gotować, bo jedzenie dostanę i mogę więcej albo trenować, albo odpoczywać, co też jest bardzo ważne. Więc takie zgrupowania na pewno nam pomagają, ale myślę, że też nie można przeholować, że cały czas jest się poza domem. Także, no a potem jak już jest ten sezon startowy, to też jest cały czas, jako że takie zawody trwają tydzień, no to też. A skąd, Marto, motywację bierzesz do tego wszystkiego? Bo wiesz, można powiedzieć, że moją motywacją są pieniądze na przykład, to dużo kasy zarabiasz. Można powiedzieć, że nie wiem, spełniasz czyjeś marzenie i to cię jakoś tam motywuje. Czy to jest twoje marzenie? Myślę, że tak, no na pewno moje. Myślę, że jakby nie było moje, to już bym dawno to rzuciła, ponieważ jest to naprawdę ciężkie i na pewno więcej jest tych dni trudniejszych niż tych przyjemnych, ale chyba to też jest piękno w tym sporcie, że umiemy doceniać te ładne, piękne chwile, a z drugiej strony troszkę to jest takie wciągające, przyznaję, ten pięciobój, ponieważ przez to, że to jest 5 dyscyplin, to w żadnej nie jest się idealnym i cały czas coś tam można, to można coś, a teraz bym mogła tu, więc zawsze jest coś do poprawy, nigdy to się nie nudzi i też można czerpać wiedzę od różnych trenerów, więc rzeczywiście taka może ciekawość mnie napędza. Na pewno ma marzenie i lubię, myślę tak, te uczucia właśnie, może nie napędzają mnie pieniądze, ale ta satysfakcja, że zrobiłam jakąś robotę i widzę efekt tego. I to nawet nie chodzi o zawody, nawet wystarczy, że trening, że widzę, że jest jakiś progres, że to zadziałało, więc lubię sama badać już nie osobiście jako mnie Martę, ale jako ludzki organizm, co tam może zdziałać. A czy na którymś stopniu tej twojej kariery pojawiło się coś takiego, że czujesz, że jest jakaś taka dyscyplina, że po prostu tak w niej wymiatasz, że może by zrezygnować z pozostałych i skupić się tylko na jednej, czy nigdy tak nie było? Czasem mnie kusiło, żeby pójść w szermierkę. Tylko. Tak na 100%? Tak na 100%. Z tego też względu, że bardzo mi się spodobała. Też miałam wspaniałego trenera, mojego mentora, który nauczył mnie od pierwszych kroczków szermierki. Przez 10 lat mnie trenował i był w zasadzie jest do teraz jedynym mistrzem świata w szpadzie. Także on tak
myślę, pokazał mi, czym jest szermierka. Więc troszeczkę mnie kusiło, aczkolwiek no, czułam, że jednak w pięcioboju mogę zawojować więcej i też czasem jakbym chciała zostawić jedną dyscyplinę, to chyba bym zatęskniła za inną. A wspomniałaś, Marto, wcześniej, że już skończyłaś studia, masz teraz więcej czasu. I jedne i drugie, tak? Bo i inżynierskie, i magisterskie skończyłaś z architektury obrazu. Tak, z architektury krajobrazu na SGGW. Tam studiowałam przez 5 lat. I jedna, i inżynierska, i magisterska praca zostały tam docenione w konkursach. Tak. Udało się zdobyć wyróżnienia. Także no, ten okres studiów też wspominam bardzo dobrze. Też mnie kusiło, żeby pójść w stronę naukową. I no też nie mówię właśnie nie, ale zdecydowałam po obronie magisterki, że w zasadzie to już taki ostatni moment, żeby pójść w ten sport. I jakby w naukę można pójść później, w sport już niekoniecznie, dlatego najpierw uznałam, że zrealizuję te marzenia sportowe. A dlaczego architektura krajobrazu? Tak jak pytałeś się, czy jest czas na jakieś inne zajęcia, to jeszcze jako dziecko chodziłam na takie zajęcia artystyczne z rysunku i tam z kolei druga moja mentorka od takiej strony bardziej artystycznej, i to tutaj w Pruszkowie, w Pałacyku Sokoła chodziłam na zajęcia i bardzo mnie pani namawiała, żebym poszła na jakieś takie kierunki artystyczne. I rzeczywiście tak zostało. Uwielbiałam to, jakby jak rysowałam, to gdzieś tam odpływałam, ale też radziła mi, żeby to był jakiś kierunek artystyczny, ale połączony z nauką, ponieważ akurat sportowców w rodzinie nie mam, ale naukowców mam, więc też jakby w nauce nie byłam najgorsza, więc uznałam, że połączenie takiej części artystycznej i naukowej w jedno to będzie coś dla mnie. Fajnie. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Czyli w przyszłości, jak kariera sportowa się zakończy z lepszym lub gorszym rezultatem, to zawsze jest do czego wrócić. Tak, tak. No mam nadzieję, że jeszcze tam odnajdę się w tym świecie architektury krajobrazu. Już troszkę czasu minęło, już 3 lata po mojej obronie, więc tak jak poszłam zupełnie w sport, ale mam nadzieję, że się odnajdę też w tym drugim świecie moim. Na pewno. Marto, a jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo gdzieś tam przygotowując się do naszej rozmowy znalazłem informację, że jesteś Karaimką. Nie przekręciłem nic? Nic, bardzo dobrze. Dobrze. I chciałem zapytać, co to znaczy w ogóle, bo szczerze mówiąc nigdy wcześniej nie słyszałem no to widzisz, tego terminu. Rzadko kto słyszał o pięcioboju nowoczesnym i o Karaimach również. Nie Karaibach, to no też często jak mówię, to wszyscy są zafascynowani, ale jak mówię, nie, to nie są piraci z Karaibów, to już tak nie są zainteresowani, ale jest to bardzo ciekawa historia. Mój tata jest Karaimem, więc jestem w 50% Karaimką i jest to najmniejsza mniejszość etniczna w Polsce. W Polsce jest tak nas powyżej 100, ale to jest naprawdę mała mniejszość etniczna. Czyli póki nie założysz rodziny, to nie będzie więcej niż 100. Można, raczej nie. Jeszcze dobrze by było, żeby to był Karaim, bo wtedy procentów będzie więcej, ale już w dzisiejszych czasach to nikt tak nie liczy tego. Jest to lud pochodzenia etnicznie turkijskiego i w takim XIII-XIV wieku z Krymu, bardziej w nasze rejony, tutaj się przenieśli też za sprawą księcia Witolda do Trok, niedaleko Wilna, i stamtąd jest mój dziadek. Jest to ciekawa mniejszość, troszkę podobna właśnie do Tatarów. Mamy własną kuchnię, własny język, własną religię. Znasz ten język? Bardzo, bardzo malutko. Jest to język taki archaiczny turecki z właśnie języków turkijskich. Powiedzmy, że jakbym umiała tak płynnie karaimski, to z takim starym Turkiem może bym się dogadała. Mówię jakąś taką starą. A przedstawiłabyś się? Mogę powiedzieć dzień dobry. No to proszę. Pan Jachszy. Okej. Miło mi, dzień dobry. Tabu to dziękuję. Tam parę jakichś słówek znam. Jeszcze jako dziecko jeździłam na takie letnie szkoły języka karaimskiego, ale w lato to mało co tam w głowie zostaje.
ale troszeczkę zostaje. Jakieś tam obycie mamy, na pewno przez to, że jesteśmy taką małą też grupą, to dosyć jesteśmy ze sobą związani. Dosyć duży ośrodek Karaimów jest w Warszawie, więc się spotykamy, czy to na jakieś nasze wspólne święta, czy w wakacje jedziemy razem do Trok, więc te takie więzy karaimskie są... Czy pielęgnuje się te znajomości? Pielęgnuje się, przez to może też, że sam język wymiera i wiadomo, jest nas mniej i będzie coraz mniej, niestety taka jest prawda, to tym bardziej dbamy o to i pielęgnujemy naszą kulturę. Też przez 10 lat ponad mieliśmy zespół taneczny i też co tydzień mieliśmy próby. Oprócz treningów miałam próby tańca, ale myślę, że to fajnie uzupełniało moje treningi, więc staramy się cały czas tą tradycję podtrzymywać. Bardzo fajnie. Marto, bo za rok są Igrzyska Olimpijskie. Tak wyjątkowo, bo po 3 latach związanych z pandemią, Tak. małym przesunięciem. Tak. I tam będzie pięciobój Będzie, całe szczęście będzie. z Twoim udziałem? Jeszcze tego nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. To kiedy mamy trzymać kciuki? W zasadzie można powoli zaczynać, bo w czerwcu już będą pierwsze zawody kwalifikacyjne, Igrzyska Europejskie w Krakowie, więc u nas. I potem zacznie się od przyszłego roku Puchary Świata, które będą liczone do rankingu olimpijskiego i tam będziemy walczyć wszyscy o kwalifikacje. Jeszcze póki co nikt nie ma kwalifikacji, jeszcze się właśnie nie zaczął ten sezon, więc już niebawem zaczniemy. Będzie można bilet wygrać. Będzie można wygrać bilet, tak. No dobrze, Marto, to na koniec naszej rozmowy czego ja Ci mogę życzyć? Na pewno zdrowia, żeby Dobra, już to zdrowie mamy. nie było tych kontuzji więcej. Myślę, że życzliwych ludzi na mojej drodze mam bardzo dużo. To mam duże szczęście do dobrych ludzi, bo bez nich właśnie nie dałabym rady tak wszystkiego pociągnąć. Więc myślę, że jak będą te dwie rzeczy, zdrowie i dobrzy ludzie wokół mnie, to lecimy do Paryża. Do tego właśnie Ci życzę. Moim i Państwa gościem była Marta Kobecka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.